Marcin Szymański, Katedra Historii Polski Najnowszej, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuję się głównie historią gospodarczą, również regionalistyką, a w zasadzie historią Polski w XX wieku. Mówiąc o łódzkich fabrykach w okresie PRL-u, czyli najoględniej rzecz biorąc w latach 1945-1989, powinniśmy zacząć od wyjaśnienia procesu nacjonalizacji, czyli tego, co stanowiło tak naprawdę kamień węgielny pod cały przemysł Polski tzw. ludowej. Proces nacjonalizacji właściwie znajdował się w postulatach wszystkich stronnictw politycznych już w okresie okupacji, w czasie II wojny światowej. Czy to była lewica, czy prawica, większość polityków, myślicieli, działaczy politycznych zgadzała się co do tego, że wielki, średni przemysł należy nacjonalizować. To wszystko działo się na fali takiego zachwytu gospodarką planową, gospodarką sterowaną odgórnie przez światłych polityków, światłych specjalistów, technokratów, którzy byliby w stanie zasoby rozdzielić sprawiedliwie, we właściwy sposób, bez marnotrawstwa surowców, materiałów, a jednocześnie tak, aby, mówiąc w cudzysłowie, wyzysk robotnika zmniejszyć do minimum. Zresztą fascynację nacjonalizacją też obserwuje się w Europie Zachodniej, to nie jest tylko polska specyfika. Dlatego też nie należy tego łączyć tylko z komunistami, tylko z komunizmem, tylko z generalnym trendem, który wtedy na świecie panował w myśleniu właśnie gospodarce. Zresztą Eugeniusz Kwiatkowski przed II wojną światową prowadził nic innego jak właśnie gospodarkę planową, państwową. Tak? Centralny Okręg Przemysłowy, który notabene też później stał się podstawą PRL-owskiego przemysłu ciężkiego, to również były przecież inwestycje realizowane przez państwo. Jeśli chodzi o Łódź, przedsiębiorstwa, to były głównie włókiennicze przedsiębiorstwa, jak pewnie wiadomo, były przyjmowane właściwie wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej, również wojsk polskich do Łodzi, czyli w styczniu 1945 roku. I początkowo to było takie spontaniczne uruchamianie fabryk przez samych robotników, przez personel techniczny, przy pewnym nadzorze politycznym, głównie ze strony Polskiej Partii Robotniczej, ale również Polskiej Partii Socjalistycznej, która notabene popierała Polską Partię Robotniczą w postulatach właśnie przejęcia przemysłu na własność państwa. Zresztą nawet trudno byłoby im oponować, biorąc pod uwagę, że ich główny postulat jeszcze z okresu międzywojennego to właśnie była nacjonalizacja przemysłu. Jeśli chodzi o przepisy prawne, na podstawie których ten przemysł był przejmowany, to było kilka przepisów prawnych, rozporządzeń, wytycznych, natomiast najważniejszą według mnie ustawą była ta ze stycznia 1946 roku o przejęciu na własność państwa konkretnych sektorów gospodarki. Chodziło tam przede wszystkim o wielki i średni przemysł. To dla każdej branży wyglądało trochę inaczej, natomiast generalnie rzecz biorąc wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej robotników na jedną zmianę podlegały bezdyskusyjnie nacjonalizacji. Druga rzecz to było tak zwane mienie tak zwane niemieckie opuszczone, czyli te przedsiębiorstwa, które w czasie okupacji należały do Niemców, czy do państwa niemieckiego, czy do obywateli państwa niemieckiego, czyli III Rzeszy, podlegały również przejęciu przez państwo oraz te, których właściciele nie zgłosili się po wojnie lub byli nieobecni lub zostali zamordowani. Czyli w tej kategorii najczęściej mieściły się przedsiębiorstwa należące do rodzin żydowskich, które były aktywne na polu gospodarczym w przedwojennej Łodzi, a które w okresie okupacji zostały, jak wiadomo, pozbawione majątku i często zamordowane. Można wymienić kilka takich etapów, jeśli chodzi o funkcjonowanie przemysłu w PRL-u, a tym samym łódzkich fabryk. Początkowo przedsiębiorstwa były łączone w takie duże kombinaty. To były takie zjednoczenia przemysłowe. No i powstawały takie twory, jak przykładowo Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Pociążniczego numer 1 w Łodzi, czy numer 2 w Łodzi. Każde z takich przedsiębiorstw obejmowało kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu mniejszych zakładów, które były przejmowane na własność państwa. No i tutaj trzeba powiedzieć, że traktowano literę prawa bardzo instrumentalnie, czyli z jednej strony te przedsiębiorstwa, które faktycznie powinny być znacjonalizowane według tej ustawy, tak, byśmy mieli ją w ręku i
patrzyli, które zostały znacjonalizowane, to niektóre spełniały te warunki, no ale część zostało przejętych po prostu siłą. Dochodziło nawet do tego, że właścicieli aresztowała milicja czy Urząd Bezpieczeństwa dzień wcześniej, a następnego dnia ten przedsiębiorstwo było przejmowane na własność państwa, sporządzany był spis dawczo-odbiorczy. No i wytłumaczenie było takie, właściciele nie stawili się, tak, a po prostu byli w tym czasie w areszcie. Takie przykłady można mnożyć, więc mówiąc skrótowo, władze powojenne nie przestrzegały nawet tego prawa, które same uchwaliły i wychodząc z pozycji silniejszego po prostu forsowały swoją ideę nacjonalizacji. Co nie znaczy, że początkowo nie pozwolono niektórym przedsiębiorcom prowadzić własnych firm. Żeby nie być gołosłownym, chociażby znana fabryka cukrów i cukierków Optima, późniejsza, to było prywatne przedsiębiorstwo, niewielkie, założone przez 2 inżynierów zaraz po II wojnie światowej. No i z chwilą, gdy zaczęło osiągać pewne sukcesy, zostało znacjonalizowane po prostu. Też właśnie w taki sposób, powiedzmy, kontrowersyjny prawnie, używając eufemizmu. Wspomniałem wcześniej o zjednoczeniach. Zjednoczenia to były takie specyficzne formacje, struktury gospodarcze, tak może byśmy powiedzieli, które grupowały przedsiębiorstwa według branż. Czyli tak jak było zjednoczenie przykładowo tego przemysłu pończoszniczego, no to było zjednoczenie przemysłu bawełnianego, wełnianego i tak dalej. Takie zjednoczenie obejmowało poszczególne przedsiębiorstwa, a samo podlegało pod ministerstwa, czyli zjednoczenia włókiennicze na przykład podlegały pod Ministerstwo Przemysłu Lekkiego. To się oczywiście zmieniało w czasie, tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, natomiast istotne jest to, że głównym przełożonym każdego przedsiębiorstwa, takim szefem wszystkich szefów, na dobrą sprawę był prezes Rady Ministrów, tak, czyli premier. On był szefem każdego przedsiębiorstwa. Pod nim był stosowny minister, pod ministrami byli szefowie zjednoczeń, no i później dyrektorzy poszczególnych przedsiębiorstw. Taka struktura gospodarcza miała właśnie zapewnić realizację planów gospodarczych, które narzucane były z centrali, z Warszawy. Tam siedzieli sobie, najczęściej panowie to byli, siedzieli sobie planiści, no i planowali, ile należy wyprodukować rajstop na przykład, albo ile należy produkować płaszczy wełnianych we wzorek, ile należy wyprodukować beretów z antenką. Dosłownie tego rodzaju plany powstawały, one trafiały później do poszczególnych zakładów przemysłowych, no i każdy zakład musiał ten plan wyrobić. Plany te zazwyczaj udawało się wykonać. Teoretycznie więc wszystkiego powinno być w Polsce pod dostatkiem. No jak wiemy, nie było tak, było zdecydowanie przeciwnie. Brakowało większości artykułów przemysłowych. Było to spowodowane przede wszystkim tym, że gospodarka, nazwijmy ją socjalistyczna czy komunistyczna, pomimo szczerych chęci nie mogła uciec od pewnych prawideł gospodarczych, które funkcjonowały w całym świecie. W związku z czym to, co tak naprawdę spędzało sens powiek polskim politykom, była chęć pozyskania twardej waluty, tak zwanej, albo dewiz, a mówiąc najprościej, walut obcych, czyli marek niemieckich, franków szwajcarskich, a przede wszystkim dolarów. W związku z tym produkcja eksportowa to było coś, na co kładziono największy nacisk i właściwie już od końca lat 50., 60., a najbardziej w 70. stawiano przede wszystkim na eksport. No i tutaj zarówno wyroby włókiennicze, surowce włókiennicze, tak, czy surową przędzę eksportowano, tekstylia, dzianiny, tkaniny, wszystko, co w Łodzi produkowano właśnie na eksport. Notabene nawet do takich dużych domów mody, które we Francji doszywały swoją metkę, tak, na produktach. Wszystko było produkowane we Francji, a faktycznie były to, przynajmniej surowiec pochodził z Łodzi, a często również łódzkie firmy odzieżowe również szyły właśnie dla tych przedsiębiorstw zachodnich. Nie lubię tego porównania, że
Polska Rzeczpospolita Ludowa były takimi Chinami Europy w tym czasie, no ale odzwierciedla to pewną ówczesną rzeczywistość. Taka polityka niosła też wiele pułapek ze sobą. Przede wszystkim taką, że żadna z tych polskich przedsiębiorstw nie wyrobiła sobie własnej marki odpowiedniej, tak? Czyli przedsiębiorstwa występowały najczęściej pod sztandarem albo Zjednoczenia Przemysłowego, albo pod sztandarem przedsiębiorstw handlu zagranicznego, czyli na przykład dla Łodzi, Textile Impex, taki najbardziej znanym przedsiębiorstwem był. No i w pewnym momencie, nawet w latach 70., na fali ożywionych kontaktów z Zachodem, gospodarczych, politycznych również, Textile Impex pojawiał się na targach międzynarodowych z nowoczesnymi gadżetami, tak, popielniczki, długopisy, różnego rodzaju takie drobiazgi, tak, które do tej pory na targach funkcjonują właśnie, występowały właśnie z napisem Textile Impex, a nie z nazwami przemysłowymi poszczególnych zakładów. No i właśnie ta pułapka, wychodząc daleko naprzód, też no, ukazała się w pełnej krasie w latach 90., kiedy te przedsiębiorstwa próbowały na zachodzie Europy coś ugrać, coś wyeksportować. Okazało się, że dobre produkty, nawet konkurencyjne w niektórych przypadkach, oczywiście nie we wszystkich, okazywało się, że nie były w stanie zdobyć konsumentów, ponieważ były nieznane, chociaż były na tych rynkach obecne już kilkadziesiąt lat na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o funkcjonowanie zakładów przemysłowych w Łodzi, przedsiębiorstw, też można wyróżnić pewne etapy w zakresie modernizacji czy prób w ogóle ich remontów, pójścia z duchem czasu. W latach 40., 50. bardzo niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o wyposażenie. To były cały czas maszyny pamiętające jeszcze czasy carskie, a przynajmniej okres międzywojenny. Polska Rzeczpospolita Ludowa stawiała przede wszystkim na przemysł ciężki w tym pierwszym, początkowym okresie, więc te plany gospodarcze nie uwzględniały przemysłu włókienniczego przez dłuższy czas. Dopiero w latach 60. są takie pierwsze poważne, duże inwestycje w zakładach przemysłowych i też one są naszykowane głównie pod eksport, czyli pod przystosowanie produkcji dla konsumenta zachodniego, po to, aby właśnie wyeksportować jak najwięcej towaru, no i zdobyć te cenne waluty obce. Ten system był dosyć też skomplikowany, ponieważ za te waluty obce można było kupować pewne surowce niedostępne na polskim rynku, chociażby we włókiennictwie, oczywiście bawełna, tak? Bawełna oczywiście była sprowadzana ze Związku Radzieckiego, ale też nie zawsze. Również była to bawełna chociażby egipska. Podczas dobrych stosunków Egiptu ze Związkiem Radzieckim, z blokiem wschodnim nie było to dużym problemem, no ale w przypadku zaostrzenia się politycznego już kłopot z tą bawełną był. Również wełna, tak? Wydawałoby się, że w Polsce wełna jak najbardziej powinna być dostępna, no ale diabeł tkwi w szczegółach. Okazuje się, że polska wełna pod kątem technologicznym była bardzo, zresztą do dzisiaj jest niedoskonała i zakłady przemysłowe do tych najlepszych swoich wyrobów importowały wełnę australijską, czyli najlepszą na świecie wełnę. Na to potrzebne były te wkłady dewizowe, więc z jednej strony eksportowano pewne towary na zachód, pozyskiwano dewizy, później zakłady przemysłowe zgłaszały zapotrzebowanie na konkretne surowce, ktoś w zjednoczeniu czy na poziomie ministerstwa wyrażał na to zgodę albo nie wyrażał na to zgody, no i wtedy ta wełna przypływała faktycznie do Polski, można było z tego wykonać kolejne jakieś produkty, znów je wyeksportować, no i tę górkę oczywiście konsumowała władza ludowa. Co dalej się z tym działo, no to już można domniemywać. Z tego co wiem, nie ma takich badań, w jaki sposób budżet PRL-u funkcjonował, na co to było wydawane. Natomiast zakłady przemysłowe były eksploatowane dosyć bezlitośnie. Jeśli chodzi o warunki pracy, jeśli chodzi o BHP, warunki pracy robotnika, dopiero one zaczęły się poprawiać. Jako zjawisko możemy zaobserwować w latach 70. Wtedy zaczęły się pojawiać odpylacze, klimatyzatory, jakieś pomieszczenia socjalne, no takie rzeczy, które dzisiaj są właściwie oczywistością. Łazienki, natryski, tak? Praca w włókiennictwie była
ciężką pracą, wbrew pozorom. Również takie choroby zawodowe, jak żylaki na przykład, tak. To głównie kobiety pracowały w tym przemyśle włókienniczym, więc no, znaczący to był problem. W latach 70. no, pojawiają się chociażby gabinety lekarskie, takie specjalistyczne również. Specjaliści chorób nóg na przykład w niektórych zakładach przemysłowych się pojawili. Tutaj można taką ciekawostkę podać, że w niektórych zakładach łódzkich, chociażby pończoszniczych, były gabinety manikirzystek. Można było skorzystać bezpłatnie i w godzinach pracy z takiego gabinetu kosmetycznego. Natomiast nie chodziło tutaj faktycznie o dobro tych robotnic, tylko chodziło o bardzo delikatne wyroby, jakim były pończochy. Chodziło o to, żeby nie zniszczyć delikatnego towaru, wobec czego bardzo pilnowano tego, aby robotnice miały zadbane dłonie i no, tutaj nie zniszczyły cennych wyrobów, chociażby w Feniksie. Tak? Feniks, największa w Polsce w pewnym momencie fabryka rajstop i pończoch, właśnie miała taki gabinet manikirzystki. Warto zaznaczyć, że warunki pracy w przemyśle lekkim były bardzo ciężkie, zwłaszcza w tym pierwszym okresie do lat 70., kiedy wprowadzono te wspomniane właśnie udogodnienia. Proces technologiczny produkcji wyrobów bawełnianych czy wełnianych wiąże się na przykład z wielkim zapyleniem, czyli pylica była chorobą zawodową włókniarek, często spotykaną. Druga rzecz, pył bawełniany jest bardzo skrajnie łatwopalny, czyli praca w ogóle w włókiennictwie wiązała się też bardzo dużym ryzykiem pożaru, czy wręcz takiego wybuchu, bo ten pył bawełniany, jeżeli unosi się w powietrzu, ma takie właściwości, że łatwopalne, że to wygląda jak wybuch. Tak? Coś takiego też może wystąpić. Jest to też bardzo niebezpieczne. Praca ciągle będąc na nogach, czyli te choroby nóg, żylaki przede wszystkim. Tutaj też taka ciekawostka, przez długi czas wierzono, że przy pracy w zapyleniu bardzo pomocne jest mleko. Takie było przekonanie generalnie. Również wiele zakładów pracy właśnie zapewniało mleko swoim pracownicom, swoim pracownikom. Natomiast w latach 70. przeprowadzono jakieś badania, w których stwierdzono, że mleko nie pomaga w żaden sposób właśnie na zapylenie i tego mleka już nie było. Oczywiście nic w zamian nie zaproponowano, tak? Natomiast no, ci pracownicy nawet chociaż wcześniej żyli sobie w przekonaniu, że to mleko pomaga, no to mleko mieli, a później z tego zrezygnowano, po prostu nie dając żadnego zamiennika, czy nie rozwiązując problemu w żaden sposób. Kwestia odpylaczy w ogóle, jak się popatrzy na historię łódzkich zakładów przemysłowych, ona właściwie jest aktualna aż do lat 80. Często chwalono się, że w danym przedsiębiorstwie zainstalowano właśnie odpylacze, klimatyzację, no ale nie mówiono, że dotyczy na przykład jednego wydziału tylko, tak? Jednego tylko fragmentu produkcji. Więc tego rodzaju usprawnienia były niezbędne, były konieczne, ale faktycznie dotyczyły tylko niektórych szczęśliwców. Wspomniałem w tych latach 70. o inwestycjach, o poprawie warunków pracy. Trzeba też tutaj powiedzieć, że wtedy powstało kilka zupełnie nowych przedsiębiorstw i po pierwsze było to związane z potrzebą wyniesienia przemysłu z centrum, co było postulatem już właściwie aktualnym od końca I wojny światowej, już o tym mówiono głośno. Planiści mówili o tym, również później na fali modernizmu w zachodniej Europie, że no, centrum powinno służyć do mieszkania, do pracy biurowej, a nie do produkcji przemysłowej. W Łodzi oczywiście był to postulat zupełnie jałowy w okresie wcześniejszym. Nie dało się zmusić prywatnych przedsiębiorców do tego, żeby się wynieśli przez długi czas. Po II wojnie światowej teoretycznie było to łatwe, ale tylko teoretycznie, bo potrzebne było na to bardzo wiele środków finansowych. Natomiast faktem jest, że wiele przedsiębiorstw zostało odtworzonych. Nazywano to budową odtworzeniową i zostały wyniesionych na obrzeża, na dobrą sprawę. No i w przypadku starych zakładów, chociażby fabryka szlifierek Jotes, przy ulicy Papierniczej na Dąbrowie Przemysłowej został zakład odtworzony, właściwie wybudowany na nowo, przeniesiony z ulicy Piotrkowskiej, właściwie z wielkiego obszaru między Piotrkowską a Wólczańską. Zakłady pończosznicze Feniks, rozsiane właściwie po centrum Łodzi. Był to szereg takich mniejszych zakładów przy ulicy Pomorskiej, przy ulicy Matejki. Był to szereg niewielkich przedsiębiorstw nacjonalizowanych, później połączonych właśnie w jedno.
Feniks przy ulicy Brzezińskiej był nowoczesnym, wielkim zakładem, w którym skumulowano wszystkie maszyny, cały personel, stworzono wielowydziałowe przedsiębiorstwo, największe wtedy w Polsce, myślę, że w ogóle w tej części Europy, jeśli chodzi o pończochy. Produkcja szła w milionach na dobrą sprawę sztuk. Tutaj też można zatrzymać się na chwilę, jeśli chodzi o skalę produkcji łódzkiego przemysłu. Taka anegdota, miałem kiedyś okazję rozmawiać z dyrektorem jednego z zakładów przemysłowych dużych w latach 70., 80. Opowiadał, że gdy przedstawiciele tych przedsiębiorstw łódzkich jeździli na targi na zachodzie i dostawali pytania ofertowe po prostu, tak, ile jesteście w stanie tego wyprodukować, zawsze odpowiadali, ile chcecie. Nie było jakby górnego pułapu. Nie było górnego pułapu. No i pytali, ile jesteście w stanie produkować, na jaką macie produkcję roczną. I oni operowali milionami metrów na przykład bieżących tkaniny, milionami sztuk. I ci kontrahenci handlowi za granicą nie byli w stanie w to uwierzyć. Dla nich to było abstrakcyjne zupełnie, że jeden zakład przemysłowy zatrudnia kilka tysięcy osób i że tyle produkują, tak? Że to są takie olbrzymie ilości. A faktycznie tak to wyglądało. No i ta produkcja eksportowa zawsze miała priorytet, czy to na Zachód, czy to do Związku Radzieckiego, który też był bardzo chłonnym rynkiem. Były to przeolbrzymie ilości, myślę, że nieporównywalne nawet w tej chwili, jeśli chodzi o zakłady przemysłowe. Możliwe, że największe chińskie fabryki produkują właśnie w podobnych ilościach. Natomiast na skalę europejską myślę, że nigdy wcześniej nie było takich olbrzymich kombinatów włókienniczych jak wtedy w Łodzi. Oczywiście wiązało się to z wieloma innymi problemami, tak, których mniejsze zakłady nie mają, chociażby elastyczność produkcji, wdrożenie chociażby nowego wzoru, wdrożenie nowej tkaniny czy nowej dzianiny trwało bardzo długo, zanim te wszystkie wydziały się do tego dostosowały, zanim nauczyło się personel, przestawiło się maszyny czy zakupiło nowe maszyny. Okazywało się, że dany wzór wychodził z mody na zachodzie, krótko mówiąc. No bo niestety produkcja włókiennicza to również moda, to nie jest czysta użyteczność, ale również moda, która się zmieniała i chociaż w PRL-u moda docierała trochę później niż na zachód Europy, no to jednak wciąż w kręgu tej zachodnioeuropejskiej kultury Polska pozostawała. Tutaj też warto powiedzieć, że jeśli chodzi o eksport do Związku Radzieckiego, jeśli chodzi o zachodniej Europy, był to trochę inny eksport, mianowicie zachodnia Europa wymagała określonej jakości i estetyki opakowania. Tutaj ta estetyka była bardzo istotna, mianowicie w przypadku może nie włókienniczego przemysłu, ale technicznego, łódzki zakład radiowy Fonika produkował gramofony takie we współpracy z niemiecką firmą Telefunken, stworzone z tworzywa sztucznego. No i była pokrywa z przezroczystej pleksji i kontrahenci niemieccy odrzucali te gramofony, które miały odciski palców na obudowie. Czyli w Polsce to właściwie nikt na to nie zwraca uwagi, na takie drobiazgi, natomiast u nich wszystko musiało być idealne, ponieważ szło od razu do hurtowni, do sklepów, no i konsument takiego macanego gramofonu nie chciałby po prostu kupić. Stąd na polskim rynku właśnie pojawiały się odrzuty z eksportu, czy to w Peweksach, czy to w innych sklepach. Czasami to były pełnowartościowe produkty, ale właśnie pod kątem estetycznym na przykład coś nie pasowało zagranicznym kontrahentom. W przypadku Związku Radzieckiego sytuacja wyglądała zgoła odmiennie. Związek Radziecki przyjmował wszystko. Sama anegdota z jednego z łódzkich zakładów przemysłowych, szyjących koszule, kiedy weszła jedna partia wadliwa, to znaczy były dwa prawe rękawy. Koszule miały dwa prawe rękawy, no i kontrahent ze Związku Radzieckiego, przedstawiciel jakiejś centrali handlowej najpewniej, pytał właśnie, ile koszul są w stanie dostarczyć. No i padła jakaś tam ilość, dość duża. No ale czy nie macie czegoś na magazynie? No mamy, ale no, to są odpady, tak? No, odpady. No to nie ma problemu, bierzemy. To tutaj każda pani domu jest w stanie przeszyć sobie taki rękaw, to nie jest żaden problem. Więc tego rodzaju produkty szły do Związku Radzieckiego.
I na marginesie też warto wspomnieć, że dlatego ten rynek rosyjski, zresztą do dzisiaj tak było w XIX wieku, tak było w okresie 45-89, tak jest do dzisiaj, rynek rosyjski jest mało wymagający, dlatego bardzo wielu przedsiębiorców ceni sobie ten rynek. Ceny nie są zbyt wysokie, natomiast można tam sprzedać rzeczy, czy artykuły przemysłowe, czy nawet żywność, która nigdy by się nie sprzedała na rynku europejskim. Dlatego też wiele tych łódzkich zakładów włókienniczych, bardzo duży procent produkcji stanowił właśnie eksport do Związku Radzieckiego. Nawet kraje tych tak zwanych byłych demoludów nie były tak mało wymagające właśnie jak ten rynek radziecki. Wracając do lat 70. i tych przedsiębiorstw, które wtedy powołano czy przeniesiono, powstało wtedy szereg zakładów na teofilowie przemysłowym chociażby, ale również na Dąbrowie Przemysłowej. Tutaj z jednej strony takie zjawisko jak Bistor. To dosyć istotna kwestia była w latach 70. Bistor był taką nowoczesną dzianiną w latach 70., bardzo modną na zachodzie Europy w pewnym momencie. No i analogicznie do historii z licencją na Fiata trochę. Edward Gierek właśnie kupił licencję na Fiata i zaciągnął kredyty pod produkcję tych samochodów, a później z tym eksportem to szło mocno średnio. Podobnie było z Bistorem, to znaczy Bistor miał być takim idealnym materiałem na wszystko, głównie na odzież. Miano go eksportować w olbrzymich ilościach na zachód Europy. Tyle, że po wybudowaniu przedsiębiorstw, które miały się zajmować produkcją Bistoru, chociażby zakłady Wera przy ulicy Siewnej, okazało się, że Bistor nieco wyszedł z mody na zachodzie Europy. W PRL udało się go jeszcze trochę sprzedać, ale też wychodził z mody. No i finalnie skończyło się tym, że ten Bistor produkowany w olbrzymich ilościach, na bardzo nowoczesnych maszynach swoją drogą, bo Wera była bardzo nowoczesnym zakładem, maszyny zakupiono w zachodniej Europie, maszyny sterowane komputerowo również, więc w latach 70. to było naprawdę nowoczesne przedsiębiorstwo, do tego stopnia, że autorzy tych rozwiązań przyjeżdżali tutaj właśnie z zachodu, przywozili delegacje, żeby oglądać właśnie taki zakład nowoczesny, wyposażony w ich sprzęt. Natomiast sam Bistor, wysyłano do Związku Radzieckiego, bo wiadomo, że Związek Radziecki wszystko przyjmował. No ale w zakresie tutaj kooperantów w Polsce Bistor na przykład wysyłano do zakładów obiciowych. Notabene taka jest właśnie geneza, bo Werę, jeżeli ktoś pamięta, to zakłady wyrobów obiciowych Wera, prawda? Natomiast zaczęło się od Bistoru, a później nieco przypadkiem ten Bistor próbowano sprzedać właśnie przemysłowi meblarskiemu, który zupełnie się nie nadawał tak naprawdę na obicia meblowe i przemysł meblarski nie chciał tego Bistoru, ale później decyzją polityczną ten Bistor również przyjmowano i produkowano meble właśnie obite Bistorem. Bistor również wykorzystywano do zasłon domowych. Również zasłony z Bistoru próbowano właśnie sprzedawać jako takie super nowoczesne zasłony. W handlu to mocno średnio się przyjmowało, ale przy gospodarce niedoboru również konsumenci byli skazani po prostu na takie rozwiązania, które były narzucane z góry. Więc to jest przykład Wery. Kolejne przedsiębiorstwo, które też można tutaj przywołać, to jest Bistona, która właśnie powstała na Dąbrowie Przemysłowej. Bistona zajmowała się włóknami sztucznymi przede wszystkim, czyli zapewniała włókna sztuczne dla przemysłu bawełnianego, przemysłu wełnianego. Też tutaj warto powiedzieć, że jakość tego włókna przez długi czas pozostawała wiele do życzenia. Te zakłady przemysłowe postawione w latach 70. Właściwie decyzją polityczną, musiały się jakoś przystosować do nowej produkcji. Brakowało fachowców, brakowało nie tylko inżynierów czy majstrów, brygadzistów, brakowało też robotników, którzy byli przeszkoleni w obsłudze tych nowoczesnych maszyn. Dochodziło do tego, że przyjeżdżały importowane maszyny kupione za ten cenny wkład dewizowy właśnie, znaczy za dewizy. I okazywało się, że nikt tej maszyny nie umiał obsługiwać. Maszyna czasami ulegała uszkodzeniu w ciągu pierwszych dni czy tygodni po uruchomieniu, ponieważ nikt nie przeprowadził szkoleń z obsługi tej maszyny. To były tego rodzaju problemy właśnie wrodzone do gospodarki centralnie planowanej, z którą nikt nie był w stanie sobie poradzić. To znaczy tych zagadnień było tyle, tych problemów było tyle, że szefostwo tych przedsiębiorstw nie zawsze umiało sobie poradzić z tymi kłopotami.
Te lata 70. Sprawiły, że łódzki przemysł włókienniczy stał się trochę bardziej nowoczesny. Celowo mówię trochę bardziej nowoczesny, dlatego że dotyczyło też poszczególnych wydziałów. Niektóre wydziały były faktycznie na miarę właściwie europejskich rozwiązań, były tak stworzone, nawet jeśli chodzi o te BHP i tak dalej. Też odzwierciedlało się to w preferencjach robotników, gdzie chcieli pracować. Czyli w latach 70. widać, że zakłady przemysłowe, które mniej płaciły, miały gorsze warunki, chociażby takie Eskimo, gdzie pracowano w niektórych wydziałach jeszcze sprzed I wojny światowej, tak, w maszynach, a z drugiej strony nowoczesne zakłady jak Wera, jak Dwilan również, tak, który miał nowoczesne maszyny Bistona, które zapewniały nie tylko lepsze płace, ale też lepsze warunki pracy. No i po prostu łagodniejsze, że tak powiem, te problemy związane z trudnością, tak, pracy we włókiennictwie. Na drugim biegunie były przedsiębiorstwa związane też z produkcją tych włókien sztucznych, jak Anilana chociażby. Anilana, gdzie do czynienia z chemikaliami mieli robotnicy, bardzo toksycznymi. Zresztą przez długi czas, już po zakończeniu pracy, też robotnicy borykali się z kłopotami zdrowotnymi po prostu. W tych czasach też z jednej strony nie przejmowano się może tak bardzo tymi zaleceniami BHP, a z drugiej strony też nie wiedziano, nie zdawano sobie sprawy też ze szkodliwości pewnych substancji. Do takich drastycznych przykładów można zaliczyć, to lata 60. jeszcze były, łódzkie zakłady radiowe przed wzniesieniem nowego gmachu pod koniec lat 60. Jedna z filii znajdowała się przy Piramowicza, w kamienicy po prostu, i tam stosowano benzen. Benzen, substancję chemiczną, którą właśnie bez żadnych zabezpieczeń, to głównie panie tam pracowały, robotnice z tym benzenem miały do czynienia. No i okazało się, że wystąpiła fala zachorowań na nowotwory. Bardzo przykra sprawa, tutaj z jednej strony był to bodziec do wzniesienia nowego gmachu dla przedsiębiorstwa, a z drugiej strony władze partyjne próbowały zamaskować, ukryć w ogóle ten fakt, tak, żeby nie wyszło, że tutaj władza się nie przejmuje losem robotników. Płacono za drogie leczenie właśnie tych osób, niektóre były leczone za granicą, tak żeby całą sytuację załagodzić i żeby nie wzbudzić jakiegoś takiego fermentu, tak, wśród robotników. O niezadowoleniu też w przemyśle łódzkim, w łódzkich fabrykach świadczą wystąpienia strajkowe. Najczęściej mówimy o wystąpieniach na Wybrzeżu, tak, o roku 70, potem o Solidarności na Wybrzeżu w Stoczni, w przemyśle ciężkim, również na Śląsku. Natomiast jeśli chodzi o Łódź, strajk z początku 71 roku, strajk włókniarek łódzkich, to jest jedyny strajk w historii PRL-u, który zakończył się sukcesem, czyli faktycznie cofnięto podwyżki. To, czego nie udało się wywalczyć stoczniowcom, wywalczyły łódzkie włókniarki. Właśnie ten początek lat 70. też jest pewnym przełomem, bowiem delegacja oficjeli z Warszawy przyjechała do tych łódzkich zakładów. Głównie chodzi tutaj o Poltex, czyli zakłady imienia Marchlewskiego przy ulicy Ogrotowej, dawne zakłady Towarzystwa Akcyjnego Izraela Poznańskiego. Specjalnie chociażby robotnicy stosowali takie wybiegi, jak ustawiono biurko dla delegacji z Warszawy w takim miejscu, gdzie akurat kapała woda, bo dach przeciekał, tak żeby unaocznić, jak ta praca włókniarek wygląda. Dodajmy jeszcze, że praca włókniarek była dużo gorzej opłacana niż w innych gałęziach przemysłu, niż nie tylko w przemyśle ciężkim, ale również w przemyśle lekkim w innych miastach. Wobec czego nie dość, że te warunki były bardzo trudne, to jeszcze płace były bardzo niskie, co powodowało po prostu dużą frustrację. Faktem jest, że politycy, którzy pojawili się podczas tego strajku włókniarek tutaj w Łodzi, też przyznawali, że nie zdawali sobie sprawy, że ta praca jest tak ciężka, nie zdawali sobie sprawy, jak to wygląda, i też był to jeden z bodźców właśnie, że Łódź w latach 70. otrzymała trochę pieniędzy z centrali. Tutaj na marginesie takie inwestycje typowo miejskie, jak trasa WZ, która wtedy powstała, nowe połączenia tramwajowe, nowe osiedla mieszkaniowe, właśnie Teofilów Przemysłowy, który też w latach 70. był rozbudowany mocno,
Przełamano też ten monopol, częściowo oczywiście, przełamano monopol przemysłu włókienniczego, powstały zakłady transformatorów na Teofilowie, kilka właśnie takich trochę innych branż. Oczywiście nie zlikwidowało to tych problemów, o których wcześniej była mowa, natomiast no, Łódź miała trochę takie poczucie, że chociaż odrobinę tej politycy o niej pomyśleli.